To są genialne i najprawdopodobniej najzdrowsze chipsy, jakie kiedykolwiek zjesz. Kochani, chipsy mięsne można też kupić. W Stanach są one bardzo drogie, a w niesamowicie łatwy sposób możemy je sami przygotować. Często dostaję od Was pytania, jak takie chipsy robię, ponieważ jem i robię je regularnie. Zabieram często w podróż ze sobą, w góry, jak byłam na przykład w Kazachstanie, teraz na plażę, jak jeżdżę, lub po prostu mam w domu jako przekąskę, gdy jestem głodna, czy mam ochotę coś schrupać. I robiłam takie chipsy z różnego rodzaju mięs, najczęściej z wołowiny, ale czasami też z wieprzowiny, na przykład z szynki. I nie wiem, które są najlepsze, ponieważ mi smakują wszystkie. Natomiast czym więcej mięso ma tłuszczu, tym bardziej mi smakuje. Także warto jest wybierać tłuste kawałki. Dzisiaj pokażę Wam chipsy z mostka wołowego, które wyszły przepyszne. I mięso, które zamawiam, dostaję w mojej paczce mięsnej ze zwierząt pasionych na trawie. Pod wszystkimi filmikami jest link dla osób mieszkających w Stanach do miejsca, w którym ja zamawiam mięso, ponieważ moim zdaniem najlepsze chipsy wychodzą z naprawdę dobrej jakości mięsa, także warto jest poszukać dobrej jakości. Do chipsów najlepiej jest mieć mięso zamrożone i wyjąć je trochę wcześniej i w zależności od tego, jak duży jest ten kawałek, zostawić na pół godziny, może trochę dłużej lub krócej, tak żeby nie było już tak zmrożone na kość, ale nadal żeby było zmrożone, wtedy będzie się dużo łatwiej kroić. I kroić możemy nożem, co jest ogromnie ciężką pracą. Ja tak kilka razy robiłam na początku i ja i mój mąż kroiliśmy i nie byliśmy tym zachwyceni. Później kroiłam mandoliną taką do kapusty, do warzyw i to już było lepsze rozwiązanie, ale nadal było ciężko, bo te kawałki mięsa na pieczeń takie są dosyć duże i no trudno było to pokroić. I ponieważ robię te chipsy regularnie, kupiłam ostatnio taką maszynkę elektryczną do krojenia mięsa, chleba, warzyw. Nie jestem zachwycona z jej jakości, ale jest do tej pory najlepszym rozwiązaniem. Warto ją było kupić. Jakbym chciała lepszej jakości sprzęt, musiałabym wydać $400–500, a te kupiłam za kilkadziesiąt dolarów, także sprawdza się na trójkę z plusem, ale jest zdecydowanie najlepsza do tej pory. Mięso lekko zmrożone musimy pokroić w dosyć cienkie paseczki. Jeżeli będą za cienkie, to będą takie później te chipsy takie papierowe, takie wiórki. Ja nie lubię, gdy są takie cieniutkie bardzo, więc tego nie polecam, ale jeżeli będą też za grube, to będą się o wiele dłużej suszyć i będą później, nie będą takie chrupiące. Dla mnie takim najlepszą grubością tych paseczków jest mniej więcej 5 mm i to jest dla mnie taka najlepsza grubość, ale polecam spróbować i zobaczyć różne po prostu grubości i dopasować do swoich upodobań. I takie zmrożone mięso kroimy i przykładamy potem ręcznikiem papierowym lub bawełnianym, tak żeby wchłonęła się woda, żeby one nie były takie mokre. I gdy są już osuszone, posypujemy solą. I ja kiedyś sypałam z 2 stron, ale to nie ma żadnego sensu. Teraz posypuję tylko z jednej, po prostu więcej. Ja lubię, gdy one są dosyć słone, więc daję sporo soli, ale mój mąż na przykład nie lubi, gdy one są słone. Tak jak ja lubię. Polecam dobrą sól z minerałami. Ja podlinkuję Wam tę, którą ja używam w Stanach z Utah. Ona jest najbardziej polecana. W Polsce taką solą jest sól kłodawska. Najlepiej jest suszyć mięso w suszarce do grzybów czy do warzyw i tak naprawdę nie ma znaczenia jakiej firmy, jaki model. Wydaje mi się, że większość w tej chwili jest tak duży wybór, one są po prostu wszystkie wystarczająco dobre. Ważne jest, żeby temperatura była powyżej 70 stopni dla mięsa. U mnie jest takie ustawienie na mięso i to jest 74 stopnie Celsjusza, 165 Fahrenheita. Możemy to zrobić oczywiście w piekarniku też, na najniższej temperaturze, dobrze, żeby ona była poniżej 100 stopni Celsjusza, ale nie wszystkie piekarniki mają taką opcję. I niektórzy suszą właśnie mięso w piekarniku na najniższej temperaturze z lekko uchylonymi drzwiczkami. Czas takiego suszenia, czy w piekarniku, czy w suszarce, zależy od wielu czynników, od wilgotności powietrza, od tego, jak dużo mamy tego mięsa i ile tam w środku jest tych tacek, jaka jest cyrkulacja powietrza, jak grube są te kawałki i ile jest w nich wody. Także to może być od kilku do kilkunastu godzin. Tego się nie da z góry określić. Po prostu po kilku godzinach trzeba zacząć sprawdzać, czy już są gotowe, czy jeszcze warto trochę poczekać i wyjmujemy dopiero, gdy są wysuszone, naprawdę są takie chrupiące, gdy przełamiemy je, gdy strzelają, tak?
i wtedy będziemy mogli też je dłużej przechowywać, bo pozbędziemy się całej wody. I jak je przechowywać? Ja najczęściej wkładam do pojemnika szklanego i przechowuję je w lodówce tak do codziennego jedzenia na bieżąco. I tak spokojnie 2 do 3 tygodni będą dobre, natomiast u mnie też tyle nigdy nie wytrzymują. Jeżeli mięso jest dobrze wysuszone, to takie jedzenie możemy dosyć długo przechowywać. Przypuszczam, że o wiele dłużej. I opcjonalnie polecam też ja tak robię, gdy wyjeżdżam, czy gdy robię większą porcję na zapas, właśnie na podróże często, to wtedy mam maszynkę, dzięki której mogę to zafoliować, pozbyć się powietrza. I teraz wtedy, jeżeli one są w ten sposób przechowywane, to mogę je przechowywać w spiżarce, czyli już nie w lodówce i tak spokojnie do kilku miesięcy nawet można takie mięso przechowywać. I to jest też, bardzo polecam taki sprzęt, bo on się przydaje niesamowicie do przechowywania właśnie większej ilości, na przykład mięsa też, gdy kupuję i porcjuję, chowam do zamrażarki w takich zamkniętych torebkach i właśnie także chipsy, ale też orzechy, tak robiłam, nasiona. Bardzo się przydaje, a to nie jest drogi wydatek. Kochani, mam nadzieję, że wytłumaczyłam dosyć klarownie, jak te chipsy przygotować, bo dostaję tak dużo od Was pytań. Mam nadzieję, że wszystko tutaj pokryłam. Dziękuję serdecznie za oglądanie i bardzo polecam Wam robienie sobie takich chipsów, szczególnie jeżeli jesteście na diecie ketogenicznej lub carnivore, żeby zwiększyć ilość tłustego mięsa w diecie. Wybierajcie zawsze te najtłustsze kawałki. Serdecznie dziękuję, poproszę o paluchy w górę, jeżeli Wam się podobało. Dzięki za oglądanie i wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pa!